Grzejcie klawiatury, wykopujcie archiwa, bo dzisiaj skarpeta. Tak będę mówić o motopompie. Ta syrena to jest 104 z 67 roku, ale historia sięga jeszcze 53 roku, ponieważ wtedy rozpoczęto pracę nad prototypem w ogóle syreny, żeby zaprezentować go 2 lata później, w 55, na targach poznańskich, motoryzacyjnych targach poznańskich. I zaowocowało to tym, że właśnie setka, wtedy zaprezentowana, weszła do produkcji w 57 roku. 104 weszła do produkcji w 66 roku, czyli to jest drugi rok produkcji, a w 72 została przeniesiona produkcja cała z Żerania do Bielska-Białej, czyli to jest jeszcze kawał drania z Żerania. W 73 roku weszła wersja R20, czyli tak w skrócie pick-up, a w 75 weszła wersja Bosto, czyli zabudowana. No i Bosto ma tutaj drzwi normalnie, jak to 105, no i tył jest zabudowany, lampy typu żukowskie. No i z tyłu drzwiczki są otwierane tak. A R20 miała też wersję zabudowaną, to była nakładka i tam była klapa otwierana jak kombi. Tak tutaj są po prostu drzwiczki dwuskrzydłowe z klamką jak do Toyota. Syreny też powodują różne dziwne schorzenia psychiczne, na przykład zbieranie 2 syren, ale też czegoś takiego. No i pomyślicie Bosto. Otóż nie. Pół Bosto. No ale w sumie przyczepki z Bosto są. I są spoko. O, proszę bardzo. Można powiedzieć, że świetna baza na kamp. R20 na początku bazowała na 104, później została zmodernizowana do 105, czyli chociażby z zewnątrz było widać drzwi jak ze 105, czy front grill i tak dalej. Natomiast Bosto startowało od razu jako 105. 104 od 103 różni się m.in. tylnymi lampami. Ale te są ze 103, bo ze 104 wyglądają tak. Ze 103 są ładniejsze. Kiedy myślano nad następcą dla syreny 104, zaczęto opracowywać syrenę 110. Niestety skończyło się tylko na 20 prototypach przeznaczonych do testów drogowych, ponieważ kupiliśmy licencję na Fiata 125P. Więc modernizacja 104 była mało znacząca wizualnie i w zasadzie była po prostu kolejną modernizacją i pudrowaniem samochodu zakorzenionego już dużo lat wcześniej. Wyszła po prostu 105. I jest to ostatnia syrena z drzwiami typu kurołapy. A 125P, jak potoczyło się dalej, to sami widzieliśmy również podobnie patologiczne modernizacje. No i dobra, ruszamy do żartu pod tytułem hehehe, motopompa. Ponieważ tutaj pod maską pracuje 3-cylindrowe syrenę. 3-cylindrowe S31, które generuje całe 40 koni, więc jest to 10 koni więcej niż w 103. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnie 120 i faktycznie realnie prędkość przelotową można uzyskać na poziomie 100 km na godzinę. Prędkość ekonomiczna taka zalecana to jest tam 60-80, no i syrena wciąga takie dobre 9 litrów na setkę, tak spokojnie. No i jest to 200. No i jest mit tego, że w syrenie jest silnik z motopompy. I jest dokładnie na odwrót, bo w motopompie jest silnik z syreny. To się nie jest to 1 do 1 silnik z syreny, bo on był oczywiście przystosowany do motopompy strażackiej. W każdym razie motopompa się wzięła z tego, a nie to z motopompy. Chociaż w sumie brzmienie jest dosyć podobne, no ale dlatego, że jeden silnik pochodzi od drugiego. Z kwestii stylistycznych, to projektując syrenę, przed konstruktorami został postawiony cel, główny cel, czyli wykorzystacie jak najwięcej części z Warszawy M20. Więc mamy z niej chociażby światła. No a jak z Warszawy M20, to jest Żuka. Proste.
I to jest w sumie wspaniałe w tych demoludowych śmietnikach. Tył zasadniczo nie zmieniał się przez te lata, ale widać, że bardzo trąci myszką, no bo Syrena była w takiej formie, jeśli chodzi o sam kształt, produkowana też w latach 80., a taka obła linia, no to w latach 80. już za bardzo nie przystawała samochodem, już była bardzo przestarzała. Jednak tak było produkowane, no i no, już wtedy było widać, że to nie jest świeży samochód, że jest bardzo przestarzały, gdzie można tutaj śmiało porównać, tak mi się wydaje przynajmniej, z Trabantem, którego kiedyś nagrywałem, chociaż nie jestem z tego filmu dumny, bo jest tu napęd naprzód, jest tu dwusów, co prawda tu jest ustawiony wzdłużnie w Trabancie poprzecznie, ale jedno i drugie jest małym samochodem na ramie, bo to jest oczywiście rama, z silnikiem dwusuwowym pod maską. No jednak Trabant, mimo tego, że ten Trabant, którego nagrywałem, jest 2 lata młodszy od tej Syreny, no wyglądał o wiele świeżej. Oczywiście jak kończyli produkcję Trabanta, jak kończyli produkcję Syreny, to oba samochody wyglądały na przestarzałe. Jednak Syrena się zestarzała troszeczkę szybciej. No i właśnie z takiej idzie o to odporności, pancerności, no to oprócz tego, że jest tutaj rama, więc jakaś tam korozja na profilach to nie jest zagadnienie, nie interesujmy się tym. No to są tutaj też opony dętkowe, więc sama opona może być wizualnie w kiepskim stanie, znaczy no nie powinna być, ale może być, bo jednak nawet jeśli opona by pękła, to jednak dętka by trochę na to przyjęła i jednak by potrafiła złagodzić sytuację. Jednak pamiętajcie, guma jest ważna w wielu aspektach życia. To, po czym dosłownie każdy poznaje 104, no to drzwi otwierane pod wiatr. A skoro drzwi są otwierane pod wiatr, to zajmijmy się środkiem. No a wnętrze zdecydowanie należy do tych bardziej klaustrofobicznych. Jest tu całkiem mało miejsca, ale jest prędkościomierz znany m.in. z Warszawy czy z Żuka. Tak samo te wskaźniki tutaj. Kontrolka kierunkowskazów akurat tak, żeby wszyscy ją na pewno widzieli. Światła, no tutaj mamy 104, mamy popielniczkę, która fajnie się otwiera i zamyka. Fajne jest to brzmienie. Tak poza tym tutaj nie ma za dużo. Są cięgna, są przyciski. To jest kontrolka ładowania. Tu w takim tym wcięciu jest kontrolka świateł długich. Oczywiście światła długie są włączane tym przyciskiem tutaj w podłodze. To też z Żuka chociażby przeniesione, czy z Warszawy. Kierunkowskazy normalnie w patyczku. No i to jest ręczny. Tak poza tym to tutaj zbyt dużo nie ma. I jest ciasno. To jest oczywiście lakierowany element. To jest blacha. Jest to ładne. I obecnie się do tego powoli wraca w takich pseudo-retro potworkach. Syrena też do końca miała fletnerki. To jest zdecydowanie na plus. A ze śmiesznych rzeczy to jest klamka. Wygląda tak całkiem rozsądnie. To jest korba do otwierania szyby i ona wygląda... Jest taka legenda, że pochodzi z maszynki do mielenia mięsa. Coś w tym może być, chociaż czy ja wiem. No a sama rączka do zamykania drzwi, czy tam łapka, czy w sumie nawet nie wiem jak to nazwać, wygląda jakby wyciągnięte z jakiegoś autobusu lub tramwaju. Oczywiście biegi są przy kierownicy, ale w układzie H, więc z tym też nie ma większego problemu. A że podłoga jest płaska, można się bardzo łatwo przesiąść na drugą stronę. No i tutaj taki ładny znaczek FSO w kierownicy. Dobra, nie chcę, ale spróbuję. Czyli wbicie się do tyłu. Fotel mocowany jest z przodu pręcikiem w otwory. Tył sobie po prostu leży na prowadnicy. Oczywiście pasów bezpieczeństwa także nie ma. Tak samo jak i światła wstecznego i tego typu rzeczy. O. Siedzę i teraz zobaczymy, jak bardzo stracę nogi. No dobra. Nie jest źle. Też weźmy pod uwagę, że jednak ten fotel jest mniej więcej w połowie długości. Nie jest całkiem do tyłu. I no, wbijałbym kolana w plecy komuś przede mną, ale jednak da się tutaj jechać. I w 4 osoby naprawdę by się tutaj dało realnie jechać. Jest miękko, jest fajnie sprężynowana kanapa i spodziewałem się, że będzie tutaj źle. Jednak źle nie jest. No jak już tutaj jesteśmy, to tu jest taki przełącznik, który można zrobić klik, klik, a on włącza światełko w tym oto plafoniku. Poza tym, no wnętrze jest ładne, to trzeba przyznać, jest ładne, ale bardzo po nim czuć lata 50. A że bardzo podobnie wyglądało do lat 80., to tak
nie za bardzo przystoi. Ale dobra, teraz spróbujemy się ewakuować. Także fotel do przodu. Specjalnie nie zamykałem drzwi, bo po nauczce z Cinquecento obawiam się, że mógłbym ich sobie sam nie otworzyć. Także o. Pyk. Pyk. No i wycieraczki tradycyjnie, chociaż jest to już pierwsza syrena, która ma spryskiwacze. Oczywiście z ręczną pompką i oczywiście pompka nie uruchamia wycieraczek, no ale to jest dosyć oczywista sprawa. Odruchowo idę do tyłu drzwi. O, a pompka spryskiwaczy mieści się tutaj. No to się po prostu tym pompuje. To jest takie miękkie. Obecnie płynu do spryskiwaczy nie ma. No i jest napisane woda. Dlaczego woda, nie wiem, płyn chłodniczy czy ciecz chłodząca, cokolwiek? Ponieważ tutaj się normalnie wlewało wodę do chłodnicy i na dole jest kranik, żeby ją spokojnie spuścić. Dziwna jest skala moim zdaniem, w sensie, że tu jest najwyższa temperatura, tu najniższa i opada do najwyższej. W sensie bardziej logiczne wydaje mi się na odwrót, ale nie wiem dlaczego, może jakieś dziwne moje zboczenie. Mimo tego, że była kiedyś lakierowana odkurzaczem, to zostały ponownie przyklejone listwy. One są właśnie na wysokości klamki, tutaj jakby tworzą taką wspólną linię, albo miały tworzyć wspólną linię i biegną do samego końca. Także pora odpalać silnik, który wylądował w motopompie. Odbiło? A nie, dobra. No i to jest fajne w gratach, widoczność świetna. Tak, to prawda. Niewspomagane hamulce jednoobwodowe, 4 bębny, czyli to jest jeden. Nie weszło. To jest luz. Nie. To chyba masz tą jedynkę. Nie, to się... Tak jest. Mówiłem, nie? Tak jest. Ale już tutaj jest synchronizowana skrzynia. Wszystkie. Nie ma to tamto. Lepiej niż maluch. Ciekawe, czy cokolwiek będzie słychać. Ale czego by nie mówić, syrena świetnie może się sprawdzić na OS-ach. Zresztą pancerne zawieszenie, 2 resory poprzeczne, to nie ma się co tutaj zepsuć. Działa. Wcieraczki działają, jest dobrze. Jak źle tę prędkościomierz pokazuje? Dobrze w miarę. O! Jezu, jadę 55 z syreną i nie mam strachu w oczach. 10 na godzinę zawyżam sobie. Aha. No dobra, nie jest to najgorszy samochód, jakim jeździłem. Nie prowadzi się też jakoś precyzyjnie, w sensie troszeczkę maszyna losująca, ale taka maszyna losująca, która daje przynajmniej pewność, że się gdzieś zmieszczę. Poza tym jest chamsko, jest brutalnie, troszeczkę trzeba walczyć, ale to jest piękne w tych komunistycznych gratach. No tylko trzeba pamiętać, że silnik jest smarowany tylko jak dostaje miód. No i trójeczka. I na trójce to już jak automat. Aha, nikt się nie spodziewał syreny w lesie. Horror będą kręcić. O, no tak, włączyłem długie, oczywiście. Zawsze jak jest włączanie długich w podłodze. I cyk! Dwójeczka. Nie wiem, może dawno jeździłem Trabantem, no bo to już w sumie dobre 3 lata, odkąd ostatni raz jechałem dwusuwem, ale nie wydaje mi się, żeby tu była jakaś wielka przepaść. W sensie jedno i drugie jest chamskie, jest prymitywne.
było dość zacofane jak na swoje lata. O. Więc w sumie... Dobra. To jest 4. To będzie... Nie, to też będzie 4. To będzie 2. I kto robi progi spowalniające pod górę? Tu trzeba wziąć rozpęd, tu trzeba jechać. No i trzeba pamiętać, że dwusów jest jedynym silnikiem, w którym można dać na zimnym i to silnikowi nie szkodzi. No dobra, może to nie jest samochód, który ma jakiś duży pierwiastek chce to. Chociaż może w sumie to nie jest samochód. Ale nie jedzie się tym źle. W sumie do kolekcji dwusuwów jeszcze chciałbym przejechać się Wartburgiem i Barkasem i wtedy podjąć decyzję, co jest najlepsze. Jak na razie nadal wolę Trabanta, ale w sumie nie jest źle, no jakby legendy są niezasłużone. Także dzisiaj na tyle i siema!